Środa, 6:52. Znów się muszę kryć pod daszkiem, bo coś kropi. No, jakże dzisiaj będzie kolejny zamulasty dzień. Mam wrażenie, że jak wcześniej nie wychodziłem rano na psi patrol, ani nie wychodziłem rano budzić się słońcem, to jakoś nie zauważałem tego, jak bardzo ponuro jest. Tak, byłem oczywiście zamulony, bo to nie jest tak, że to nagle nie zamula mnie, ale jakoś tak inaczej to wyglądało. No, w międzyczasie widziałem czarnego kota. Trzeci kot, który regularnie przemierza podwórko, ale nie zdążyłem go nagrać, więc nie dzisiaj. Zapraszam. Po porannej mrzawce zrobiła się poranna ulewa i w ogóle wygląda wszystko ponuro, źle. To już trzeci dzień, totalna zamuła. Nikt nic nie kontaktuje, wszyscy drzemią na stojąco w pracy. Szkoda strzępić. Propozycja na dzisiaj, na Daily Vlog, unboxing, ale nie komiksów, tylko magazynu Pixel. Magazyn Pixel to magazyn o grach komputerowych. Kiedyś kupowałem Secret Service, chyba od numeru, w sumie nie wiem od którego numeru, nie pamiętam jaka była numeracja, ale taki, gdzie tam pokazywali prototyp StarCrafta, jeszcze przed StarCraftem, i później kupowałem wszystkie. Później Secret Service bankrutowało, kupowałem przez jakiś czas CD Action. Później przestałem mieć czas grać w gry, więc przestałem kupować CD Action. Kupiłem sobie później jeden numer Secret Service, na reaktywację. Później wszystko znowu umarło. No i teraz z tego co widzę, to wychodzi CD Action i Pixel w Polsce. I kupiłem Pixel, ale kupiłem Pixela ze względu na dodatek. Ale o tym za chwilę. Dobra, dzisiaj jest środa, zamówiłem to w czwartek, więc prawie tydzień szło, ale spoko. Wydałem chyba 35 zł, bo numer Pixela i koszt wysyłki, ale nie najgorzej. Co tu się dzieje? Jakiś paragon. Tak, 29,99 za Pixel i wysyłka 5 zł, czyli 34,99. Tak o. Co tutaj? Pixel album 10 lat festiwalu Pixel Heaven. No dobra, zobaczymy co to jest. Nie znam tego festiwalu, ale może być ciekawy. O, i nawet... Okej, paczka wyglądała trochę poturbowaną, ale w środku jest spoko. I teraz tak. Tu mamy... Haha, właśnie, to jest ten dodatek. Tak jak kiedyś wspominałem, zacząłem się interesować game devem i zauważyłem, że jest taka fundacja Polski Game Dev, czy jakoś inaczej się nazywają. W każdym razie wydają taki periodyk na temat stanu polskiego game devu, czyli przepytują deweloperów, jak to w Polsce wygląda, co tu się dzieje. I mieli właśnie coś takiego wydane na stronie w PDF-ie, ale stwierdziłem, że PDF-a mi się nie chce czytać, wolałbym przejść wydrukowaną wersję i dowiedziałem się właśnie z opisu, że drukowana wersja jest w Pixelu. A co to jest? Aha, bo to jeszcze było tutaj w tym. To chyba są redaktorzy się podpisują. No dobra, mogą być takie. No i jak to jest zrobione? Aha, dobra, to jest okładka Pixela. No i właśnie, dowiedziałem się, że to jest w Pixelu i w CD Action. I w sumie CD Action znam mniej więcej. Więc stwierdziłem, że może sobie kupię tego Pixela, zobaczę co to jest w Pixelu. Raczej nie spodziewałem się, żebym kupował jakąś prenumeratę. Podejrzewam, że będę kupował tylko jak będą wychodziły te polskie game devy. No, także zobaczymy co w środku. Dobrze, to może zaczniemy od przelecenia Pixela. Gdzie tu jakaś data? Co tu pisze? Listopad, grudzień. Czyli to jest... to chyba był najnowszy numer, jak zamawiałem go i chyba dalej jest najnowszy. Więc lada dzień powinien pewnie wyjść styczeń, luty. Już jest kwiecień. W sumie nie wiem jaki nie mam cykl wydawniczy. Dziękujemy wszystkim patronom za udział w akcji. Tu jakiś Pixel Heaven. Aha, czyli mam jakiegoś Patronite'a, gdzie zbierałem pieniądze, plus mają jeszcze magazyn, który sprzedają. No, chyba taki hybrydowy model teraz musi działać. Tu jakieś artykuły, tu jakieś indyki. Coś tutaj Unity, Global Game Jam. No spoko, wygląda dość klasycznie jak na magazyn o grach. Jakieś mini newsy. Tu jakiś Pixel Kids.
A i tu jakieś omówienie już jakichś większych tych, tu jakaś naklejka, znaczek Pixel polecę, czyli jakąś grę sobie upatrzyli, która mi się spodobała. Aha, i to jest cena, tak? Chyba 85 pewnie na 100. No tak, nieodzowną częścią gazety o grach, gazetki o grach jest to, że musi być ocena. Tak, żeby dało się przekartkować i od razu widzieć, co w danym numerze jest warte uwagi. Sam tak w sumie się kiedyś interesowałem grami, patrząc tylko i wyłącznie na oceny. Później mi trochę przeszło, bo okazało się, że mogę mieć własną opinię i nie muszę zgadzać się z recenzentami. Natomiast no jest to jakiś fajny wyznacznik. New Tales from Borderlands. Ostatnio na Borderlands grałem. W Borderlands grałem w strzelankę. Co? 40? To w ogóle wygląda jak jakieś takie Borderlands jeszcze zanim się zepsuły na tej Pandorze. Chyba że to zupełnie inny świat. Ale 40 nie zachęca. No, także wygląda fajnie. Tu jakieś reklamy. No dobra, reklamy. Okej, ta złona reklama. Akurat jak ktoś jest fanem tej gry albo na nią czeka, no to może mu się spodobać. Nie jest jakaś taka natrętna, więc może być. Gotham Knights 83%. Co to? O, czyli tak mniej więcej do 1/3 recenzję gier. Widzę? Nie, to jakieś Hall of Fame, no ale gdzieś tutaj powiedzmy recenzję gier. I teraz jakieś Hall of Fame, czyli omówienie jakichś różnych gier z dawnej epoki. Tutaj w ogóle jakiś magazyn czarno-biały o radiu. Okej, spoko, lubię takie wstawki. No bo ile można o grach pisać, szczególnie, że i tak dużo ich nie wychodzi. A i tak już w momencie Carmageddon cały czas gram na telefonie. No, także okej, już mi się podoba. Widzę, że to jest taka hybryda nowych treści i treści dla starszych graczy, czyli coś co tutaj mnie urzeknie. Secret level, a to co to jest? Granie całkiem poważnie. W sumie nie wiem, co to jest, jakieś felietony o jakimś studiu gier. Tutaj coś o kosmosie, tutaj o jakichś serialach i filmach. No w sumie też może być spoko, bo i tak jakoś strasznie tych rzeczy poza grami nie śledzę. Jakiś komiks. No, w sumie może być. Co prawda ile to wychodzi? W kiosku byłoby, tak jak mówiłem, 30 zł. Ale raz na 2 miesiące. O, jest do przeżycia. Aha, i tu widzę taki hybrydowy kawałek o Modern Warfare. Któraś część druga, ale to nie jest druga, to jest jakiś remake. Aha, tak się dogadali, że sobie zrobili o Modern Warfare odwrotnie. Dobra, teraz ten polski game dev. To jest do pobrania za darmo w PDF-ie na polskigamedev.pl. Więc teraz mówię, że można to samemu sobie prześledzić. A, widzicie, Fundacja Indie Games Polska. To jest wydawca tego magazynu. Ja mam też podcast, mam też stronkę z newsami. No i właśnie, tutaj dyskutują różne rzeczy. Frostpunk, Timberborn, Lorem Ipsum. Tu jakaś reklama. A to reklama, no tak. Tu jak zwykle coś o Wiedźminie musi być. Cyfrowy wilk stepowy. No więc tu wydaje się być zupełnie inny magazyn. Raczej tutaj jest napisane więcej. Nie ma tutaj newsów. Są to raczej felietony. Jakieś dłuższe bądź nieco krótsze, ale jednak przemyślane teksty. Nie są to takie właśnie połamane kawałki, żeby zahaczyć o temat, tylko faktycznie tutaj mam wrażenie, że autorzy starają się poruszyć różne zagadnienia. O, tu coś o planszówkach. Dying Light, tutaj chyba Frostpunk, This War of Mine. No, także tematy około gier komputerowych, gier wideo. Także to dokładnie jest to. I teraz sobie myślę właśnie, jak tak patrzę na i Pixela i na ten magazyn, że 35 ziko z wysyłką to akurat może być spoko cena za takie combo.
Także tutaj jestem mega zadowolony. Waterworks to karciana strategia, która przemyca sporo informacji o średniowiecznym grudziądzu. No rety. No. Gry edukacyjne. Dokumentujące wykoiska na cmentarzu w Nowym Monasterzyku. No, nie rozumiem, co tu się dzieje, ale zdaje się, że ludzie robią jakieś takie gry edukacyjne i przemycają. No, także to jest, będzie spoko lektura i nie muszę tego w PDF-ie czytać. Cudownie. Gry na Atari zostawiały wyobraźni większe pole do popisu niż polskie reklamy tego sprzętu. O, Pixel Heaven. Znowu. Oni są jakoś chyba ze sobą widać zaprzyjaźnieni. Albo chociaż w sumie w polskim game devie i magazynach o grach to chyba wszyscy wszystkich znają, mam wrażenie. Jeszcze w czasach Secret Service tam wychodził jakiś chyba Gambler, jakieś inne, to tam też wszyscy. Chyba jakiś jeszcze Klik wychodził też, tam każdy gdzieś tam kogoś znał. O, jakieś te raporty, tabelki, wykresy. No tabelki nie widzę, dobra. Akurat tabelki nie ma, ale gdzieś tu będzie jakieś omówienie. No. Także. O, Aleksandra Cwalina i to jest Cwalineczka. Nie, to jest jej mąż. To jest Cwalineczka, a to był chyba Kurpik. Nie wiem. Chociaż tak, no chyba tak. A może nie. W każdym razie Cwalineczka to był facet, a Kurpik to była dziewczyna. Także możliwe, że to oni właśnie tak a propos tego Secret Service. Tak. No. Także spoko sprawa. No, także takie kombo mi się całkiem podoba. Tak jak mówiłem, nie jestem związany ani z polskim game devem, ani z Pixelem. Po prostu chciałem to przeczytać w wersji drukowanej, a dowiedziałem się, że jak się zamówi to jest dorzucane gratis. Więc to kosztowało mnie 29,99 plus wysyłka 5 zł i mam takie 2 gazetki. I jestem całkiem zadowolony na pierwszy rzut oka. Nawet Poczta Polska je dowiozła, czego się po wstępnej wersji obejrzenia koperty trochę się obawiałem. No, także pewnie prenumeraty nie zamówię, bo jednak aż tak dużo w gry nie gram, aż tak dużo czasu na czytanie felietonów o grach nie mam. Natomiast jeżeli będzie dalej tak wyglądało, że polski game dev będzie w drukowanej wersji dorzucany do Pixela, no to tego Pixela będę zamawiał sobie. Także jeżeli ktoś jest tu wydawcą tego Pixela i zastanawia się, czy ma to sens, to ja mówię, że ma to sens. Dogadujcie się dalej z polskim game devem, to będę zamawiał te wydania, które mają polski game dev. Dobra, także na dzisiaj z mojej strony to tyle. Dzisiaj nie planuję nigdzie się szwendać, planuję tylko wbić kroki, ale to będzie gdzieś tam niczym ciekawym, nic ciekawego wam raczej nie pokażę. Chociaż ze sobą kamerę mam zawsze, więc jakby coś się działo ciekawego, typu lądowanie kosmitów, to na pewno to złapię. W każdym razie właśnie dzisiaj mam zamiar sobie poczytać trochę o te 2 magazyny, które wam tam pokazałem. I chyba na tym się zakończy dzisiejszy dzień. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału i zapraszam cię na kolejne i następny, pierwszy już będzie już jutro. Także dzięki, hej.